Wiosną 1939 roku na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej ekipa robotników wwiercała się w warszawską ziemię. Szukali gruntu pod metro. Nie pod jedną linię, pod sieć 46 kilometrów, z czego 31 miało biec w tunelu. Plan rozpisano na 35 lat, do roku 1973. 6 lat później po mieście, które to wymyśliło, zostało 30% zabudowy i 162 tysiące ludzi. To nie jest film o tym, jak Warszawa zginęła. To film o tym, kim była, zanim zginęła. I o tym, jak wysoko potrafiła sięgnąć w 20 lat. 1 sierpnia 1939 roku Warszawa liczyła 1 307 000 mieszkańców. 20 lat wcześniej o niemal 400 000 mniej. Miała najwyższy budynek w kraju. Miała lotnisko z regularnymi rejsami po Europie, a nawet do Bejrutu. Miała kolej elektryczną, 244 km torów tramwajowych i tunel przebity pod samym Śródmieściem. Miała 2 szkoły matematyczne o światowej renomie, kabaret, którego bali się politycy, i 3 młodych ludzi, którzy w tajnym biurze przy placu Piłsudskiego złamali szyfr niemieckiej maszyny Enigma. Miała też rozpisany konkurs na dzielnicę reprezentacyjną, plan metra, projekt nowych mostów i wizję miasta na 2 miliony ludzi. I miała prezydenta, który wierzył w to wszystko tak mocno, że we wrześniu 1939 roku nie wyjechał. Zobaczmy tę Warszawę. Nie z żalu, z dumy. Żeby zrozumieć, jak wielka była Warszawa 1939, trzeba zobaczyć Warszawę 18 roku. 123 lata bez własnego państwa. Miasto gubernialne rosyjskiego imperium. Nie stolica, tylko punkt na mapie cudzej administracji. Rosjanie wywieźli z niego, co dało się wywieźć. Maszyny, archiwa, zbiory. Niemcy, którzy przyszli po nich, wybebeszyli fabryki z miedzi i pasów transmisyjnych. W listopadzie 18 roku warszawiacy rozbrajali niemieckich żołnierzy na ulicach. Kilka dni później Warszawa obudziła się jako stolica państwa, które nie istniało od 3 pokoleń. I zaczęła się od zera. Nie było polskich urzędów, bo urzędy były rosyjskie. Nie było polskiego uniwersytetu z prawdziwego zdarzenia. Nie było kanalizacji na całych dzielnicach. Wola, Powązki, Praga tonęły w błocie. Nie było czym palić. A w sierpniu 20 roku pod miasto podeszła Armia Czerwona. Warszawa była wtedy jednocześnie stolicą, twierdzą i szpitalem polowym. I od tego momentu, od miasta, które właśnie ocaliło własne istnienie, zaczyna się 20 lat najbardziej intensywnej budowy w całej historii Warszawy. Bo Warszawa międzywojnia nie budowała, bo jej się chciało. Budowała, bo musiała udowodnić sobie i Europie, że Polska umie być państwem. Pod koniec dwudziestolecia 90% mieszkańców miało wodociąg, 70% kanalizację. Prąd był już w blisko 15 000 nieruchomości. To brzmi jak nudna statystyka. To jest opis cywilizacyjnego skoku wykonanego w jedno pokolenie przez kraj bez kapitału po 2 wojnach i hiperinflacji. W listopadzie 25 roku pod arkadami Pałacu Saskiego złożono prochy bezimiennego żołnierza spod Lwowa. Miasto dostało serce, a to co budowała. Plac Napoleona. Dziś Plac Powstańców Warszawy. Lata 30., 31., 33. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Prudential stawia tu wieżowiec. 66 metrów, 17 kondygnacji. Architektem był Marcin Weinfeld. Konstrukcję, spawany szkielet stalowy na żelbetowych fundamentach, zaprojektował profesor Stefan Bryła, ten sam, który kilka lat wcześniej zbudował pierwszy na świecie spawany most drogowy. Brytyjscy inwestorzy zgodzili się na spawanie zamiast nitowania z prostego powodu. Uznali, że Polacy mają w tej technologii większe doświadczenie niż inżynierowie na wyspach. Zużyto 2 miliony cegieł, 2000 ton cementu, 1500 ton stali.
Wieżowiec był widoczny z Bielan i z Ochoty. Do 1955 roku pozostał najwyższym budynkiem w Polsce, a na jego dachu stanął 16-metrowy maszt. Nadawano z niego pierwszy w Polsce eksperymentalny program telewizyjny. Rok 38. Telewizja nad Wisłą. Rok przed wojną. Na Żoliborzu warszawska spółdzielnia mieszkaniowa budowała osiedla dla robotników i urzędników według zasad, o których mówiła cała europejska awangarda. Słońce, powietrze, zieleń między blokami. Projektowali je m.in. Barbara i Stanisław Brukalscy. Nie luksus, godność. Mieszkanie z łazienką, pralnią, przedszkolem i biblioteką na dole. W 1938 otwarto nowy gmach Muzeum Narodowego. Bank Gospodarstwa Krajowego postawił przy Alejach Jerozolimskich siedzibę, która do dziś wygląda, jakby zbudowano ją wczoraj. Bogdan Pniewski projektował dom bez kantów przy krakowskim przedmieściu, wpisując modernizm w klasyczną pierzeję tak, że nikt nie zauważył szwu. Lata 35-39 to najbardziej intensywny okres urbanistyczny międzywojennej Warszawy. Przebito Aleję Niepodległości, wielką arterię łączącą Mokotów ze Śródmieściem. Wzdłuż niej rosły nowoczesne, pięciopiętrowe domy. Na wierzbnie powstało kilkaset budynków przy kilkunastu nowo wytyczonych ulicach. Zapamiętajcie tę datę. 35. 4 lata. Wszystko, o czym będę teraz mówił, działo się w cieniu zegara, o którym nikt jeszcze nie wiedział. Miasto poznaje się po tym, jak się w nim jeździ. W 1937 roku warszawska sieć tramwajowa liczyła 244 km torów. Dla porównania, dziś około 276. 29 linii dziennych, 9 nocnych, 386 wagonów silnikowych i 316 doczep. Przewiozły w tym jednym roku 190 milionów pasażerów. Statystyczny warszawiak wsiadał do tramwaju 150 razy w roku. Autobusów było 65 na 14 trasach. Tramwaj był krwiobiegiem, dorożka wspomnieniem, które jeszcze nie chciało umrzeć. A pod Śródmieściem stało się coś, co zmieniło geografię miasta. Rok 1933. Uruchomiono linię średnicową, tunel przebity pod centrum Warszawy, spinający prawy i lewy brzeg jednym torowiskiem kolejowym. 3 lata później po tych torach pojechał pociąg elektryczny. Warszawski węzeł kolejowy zaczął się elektryfikować. Najpierw w stronę Otwocka, potem Pruszkowa i Żyrardowa. Podmiejskie miasteczka nagle znalazły się 40 minut od Marszałkowskiej. Wcześniej, w 27, ruszyły elektryczne koleje dojazdowe. Mała, prywatna kolejka do Grodziska, wjeżdżająca wagonem prosto w warszawskie ulice. W kwietniu 1934 otwarto lotnisko na Okęciu. Polskie linie lotnicze LOT, założone 5 lat wcześniej, latały z Warszawy nie tylko do Krakowa czy Lwowa, także do Bukaresztu, Aten, Bejrutu. A nad Wisłą stał odbudowany most Poniatowskiego, wysadzony przez Rosjan w XV, przywrócony miastu w XXVII. Miasto się rozpędzało. Na półpiętrze Małej Ziemiańskiej przy Mazowieckiej stał stolik, przy którym siedzieli Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński. Skamander. Pokolenie, które postanowiło, że polska poezja nie musi już być rozpaczą i obowiązkiem. Może być ulicą, tramwajem, śmiechem i miłością. Kilka przecznic dalej działał Qui pro quo, kabaret, którego skecze cytowano w Sejmie i za które groziły procesy. Hanka Ordonówna śpiewała tak, że sala milkła. Adolf Dymsza grał warszawskiego cwaniaka tak dobrze, że cwaniacy uczyli się od niego. Eugeniusz Bodo był największą gwiazdą polskiego kina. A polskie kino kręcono tu, na Woli, w atelier na ulicach Śródmieścia. W 1926 roku Polskie Radio nadało pierwszą regularną audycję. 5 lat później pod Raszynem stanęła radiostacja, jedna z najsilniejszych na kontynencie. Głos Warszawy słyszano w Paryżu i w Sztokholmie. Ale największe rzeczy działy się w budynkach, których nikt nie fotografował. Na Uniwersytecie Warszawskim narodziła się Warszawska Szkoła Matematyczna.
Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Stefan Mazurkiewicz. W 20 roku zaczęli wydawać czasopismo Fundamenta Mathematicae, pierwsze na świecie pismo poświęcone jednej dziedzinie matematyki. Obok Szkoła Lwowsko-Warszawska. Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski, Alfred Tarski. Logika, którą do dziś wykłada się od Berkeley po Tokio. A w biurze szyfrów, w gmachu przy placu Piłsudskiego, trzej młodzi matematycy z Poznania, Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, zrobili coś, w co Brytyjczycy przez lata nie wierzyli. W 1932 roku złamali szyfr niemieckiej enigmy matematyką, nie kradzieżą, nie szpiegostwem, równaniami permutacji. 5 tygodni przed wybuchem wojny Polacy przekazali swoje wyniki Francuzom i Brytyjczykom. Bez tego dnia w Pyrach pod Warszawą nie byłoby Bletchley Park w takiej formie, w jakiej je znamy. Miasto, które w 20 lat zbudowało wodociągi, zbudowało też matematykę, która wygrywała wojny. 2 sierpnia 1934 roku prezydentem Warszawy został Stefan Starzyński. Miał 41 lat i pogląd, który streszczał się w jednym zdaniu. Stolica ma wyglądać jak stolica. Kazał liczyć, kazał planować. Kazał mieszkańcom uwierzyć, że miasto jest ich. W 1934 architekci Jan Chmielewski i Szymon Syrkus przedstawili studium Warszawa funkcjonalna. Nie plan dzielnicy, plan całego regionu. Warszawa jako węzeł na osiach przecinających Europę. Pokazali to na Międzynarodowym Kongresie Architektury Nowoczesnej. Europa słuchała. W 1938 rozpisano konkurs na dzielnicę Marszałka Piłsudskiego na Polu Mokotowskim. Monumentalna oś, gmachy państwowe, przestrzeń w skali, której Warszawa nigdy nie miała. I 14 listopada 1938 Starzyński powołał Biuro Studiów Kolei Podziemnej. Na czele stanął inżynier Jan Kubalski. Do września 1939 biuro miało gotowe ogólne plany i profile 2 linii, wstępne obliczenia konstrukcji tunelu, kolizje z wodociągami, wstępne kosztorysy. Wykonano próbne wiercenia na Marszałkowskiej i na placu Wilsona. W piśmie do wojska prezydent pytał między innymi o głębokość tuneli. Powód był praktyczny i przerażająco przewidujący. Stacje metra miały w razie potrzeby służyć jako schrony przeciwlotnicze. Warszawa planowała metro, myśląc o bombach. A jednocześnie żyła jak miasto, które ma przed sobą 100 lat. Latem 1939 warszawiacy wynajmowali kajaki, opalali się na wiślanych plażach, chodzili do kina Palladium, kłócili się o piłkę na Legii. 1 307 000 ludzi. 3 dekady planów. 1 września 1939 roku spadły pierwsze bomby. Tramwaje jeździły normalnie przez 5 dni. Stanęły 6 września, kiedy sieć trakcyjna przestała istnieć. Prezydent Starzyński mógł wyjechać. Rząd wyjechał. On został i codziennie mówił do miasta przez radio. Był jednocześnie prezydentem, komisarzem cywilnym obrony i człowiekiem, który tłumaczył warszawiakom, gdzie kopać rowy. 23 września nadał ostatnie przemówienie. Powiedział wtedy, patrząc na płonące miasto, że chciał, by Warszawa była wielka i że dziś, w gruzach, jest większa niż kiedykolwiek marzył. Zginął w niemieckich rękach. Nie wiemy do dziś, gdzie leży. Plany metra spłonęły w powstaniu warszawskim. Dzielnica Piłsudskiego nie powstała. Dworzec główny nigdy nie został ukończony. Ale posłuchajcie, co ten film naprawdę mówi. W 1918 roku Warszawa była błotnistym miastem gubernialnym, bez kanalizacji, bez państwa i bez pieniędzy. W 1939 miała wieżowiec ze spawanej stali, telewizję, kolej elektryczną, lotnisko z rejsami do Bejrutu, 2 szkoły naukowe czytane na całym świecie, złamaną enigmę i gotowy plan metra na 35 lat naprzód. 20 lat. Jedno pokolenie. Niemcy zburzyli budynki, nie zburzyli tego, co je zbudowało.
bo Warszawa nigdy nie była tylko zbiorem kamienic. Była dowodem, że jak damy sobie 20 spokojnych lat, potrafimy zrobić rzeczy, które zadziwiają Europę. Mamy je znowu. Zanim przejdziesz do kolejnego filmu, polub, udostępnij, obserwuj.